Majsterkowanie to bardzo szerokie pojęcie, bo majsterkować można, na przykład w garażu, przy swoim pojeździe, albo na podwórku, tuningując swój rower. No ale często robimy to też w domu, kiedy potrzebujemy zrobić coś dla siebie, na przykład piękną, drewnianą półkę pod swoją nowiutką konsolę. To ja ostatnio zrobiłem i ja jestem z tego bardzo dumny. Bo słuchajcie, tworzenie rzeczy własnoręcznie, tymi ręcoma i różnymi narzędziami jest naprawdę mega satysfakcjonujące, a może być jeszcze bardziej satysfakcjonujące, jeżeli macie do tego odpowiednie gadżety, dlatego w dzisiejszym odcinku testujemy najlepsze gadżety do majsterkowania z Allegro. Tak więc, moi drodzy, pozwólcie, że na szybko ubiorę cosplay prawdziwego majsterkowicza. O panie drogi, no to panu tak zepsuł strasznie. Proszę se to naprawić, zostawić jak najwięcej łapek w górę pod tym odcinkiem i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, dzięki czemu będziecie widzieć wszystkie kolejne odcinki po gry w naprawionych cenach. Zapraszam do linku w opisie na gtway.com. A teraz zaczynamy! Ta paczka, która kosztowała nas 42 zł, to mokry sen każdego budowlańca i majsterkowicza. Wiem, bo co najmniej kilku znam. Na przykład mojego dziadka i mój dziadek zawsze powtarza, że bez młota to nie robota. A jak się robi z kimś albo u kogoś, to nieraz jest tak, że narzędzia nam giną. Oczywiście zupełnie przypadkiem, jednak przed takim przypadkiem powinna nas zabezpieczyć właśnie zawartość tej paczki, bo to, co zamówiliśmy, to młotek, ale nie taki zwykły młotek, spójrzcie, ma ładną czarną gumową rączkę. Ma też piękne, chromowane wykończenie, ale oprócz tego ma jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, piękny, spersonalizowany grawer z napisem Młotwieracz Disa. Ale dlaczego młotwieracz? Mógłby ktoś spytać, to pozwólcie, że ja wam zademonstruję. Dlatego, że jedną z jego funkcji jest młotek, taki do roboty, a po skończonej robocie jest to również otwieracz. Dlatego jest to młotwieracz. To logiczne, prawda? Gadżet bardzo fajny i myślę, że jeżeli macie jakiegoś warsztatowego wuja albo sami jesteście warsztatowym wujem, to na pewno ucieszycie się z takiego zakupu. I teraz nikt mi go nie zawinie, bo jest podpisany. To już by ktoś musiał być naprawdę przebezczelny. Masz krótkie spodnie, jakbyś wodę miał w piwnicy. A co, a ty nigdy nie miałeś wody w piwnicy? Gościu, nie widzisz, że studio mamy zalane? Przecież trzeba coś z tym zrobić, jak ja mam nogi postawić na ziemi. No i właśnie, jeżeli wam kiedykolwiek zdarzyło się jakiekolwiek zalanie, to ten gadżet może uratować wam pomieszczenie? Albo cokolwiek, z czego chcecie odpompować wodę. Zapłaciliśmy za to 66 zł, a sam gadżet prezentuje się właśnie tak. I jak widzicie, ma on tutaj taką końcówę i ta końcówa jest końcówą na wkrętarkę. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze węża, może być przezroczysty, może być ogrodowy, my wzięliśmy przezroczysty, bo mamy również kolorowy płyn, który spróbujemy za pomocą tego w celach testowych przepompować z miski do miski. Zobaczmy, jak to działa. Ja osobiście nigdy nie testowałem czegoś takiego. To do basenu na działkę się może przydać, żeby wodę odessać z dna na przykład. Działanie powinno być dość proste. To wkładamy tutaj, zakręcamy. Teraz z jednego węża robimy dwa węże. Jedną końcówę nakładamy ciasno tutaj i drugą końcówę nakładamy z tej strony. Dobra, teraz lepiej to zamontować. No to uwaga, zobaczmy, czy to zadziała. Zanurzamy i 3, 2, 1. A, w złą stronę mam obroty. Teraz? O, patrzcie, zaciąga wodę! Leci, pompuje! I patrzcie, jak sobie to ładnie przeciąga. Zobaczmy, ile zajmie nam przepompowanie połowy miski. Chyba mi musisz pomóc, no chodź, przytrzymaj. I teraz zobaczmy, ile zajmie nam przepompowanie połowy miski wody. Czas, start! Już? No i już, zajęło nam to dokładnie tyle i wydaje mi się, że takich małych rzeczy jest to jak najbardziej okej, ale żeby wypompować całą piwnicę, to musiałoby chodzić naprawdę długo. Jednak to, co chciałem zauważyć, to to, że w naszej misce pojawiło się coś takiego i prawdopodobnie jest to smar z wnętrza urządzenia, ale hej, z dwojga złego lepiej za dużo smaru niż za mało smaru. Słuchajcie, tym razem paczka za 66 zł. Jeżeli macie taki problem, że mama, dziewczyna albo jakakolwiek baba mówi wam: Boże, na coś ty tyle tego zamawiał, z domu zrobisz warsztat! To myślę, że tą paczkę będziecie w stanie jej logicznie wytłumaczyć. Wiem, że logika w takich przypadkach nie zawsze pomaga, ale może tym razem się uda, bo jest tutaj zestaw, którym możecie nie tylko na przykład domyć łazienkę, ale możecie nim również domyć felgi w waszym samochodzie, właśnie za pomocą wkrętarki. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, mamy tu naprawdę
naprawdę wiele elementów. O, na przykład coś takiego, mi to trochę przypomina szczotkę do kibla. Albo coś takiego, czyli płaską szczotę z twardym włosiem. Tutaj płaską szczotę chyba z trochę bardziej miękkim, mniejszą szczotę do mniejszych przestrzeni, jeszcze jedną mniejszą z innym włosiem, jeszcze czerwoną, jeszcze białą i mamy też taki piękny zestaw gąbeczek do polerowania i tym właśnie na przykład można sobie wypolerować płytki albo fugi w łazience. Także jak za złotych 66, to jest naprawdę bogaty zestaw. A ja mam też tak bogato ubrudzone felgi w samochodzie, więc zobaczmy, czy coś z tego pozwoli nam na domycie ich. Bo próbowałem myjką ciśnieniową, ale nie schodzi. Serio, nie schodzi. I stąd też w sumie pomysł na ten gadżet. Chodźcie, idziemy. No dobrze, jak widzicie, moje felgi są właśnie w takim stanie. Niestety, zwykła myjnia nie jest sobie w stanie z tym poradzić. A czy nasza myjnia zakupiona w tym zestawie da radę? Mamy coś takiego, to jest przedłużacz, to może być całkiem wygodne. Na ten przedłużacz wciskowo montujemy sobie to. O, ładnie klikło. A mycie zaczniemy sobie od dość miękkiej gąbki, w razie czego będziemy przechodzili na twardszy sprzęt. Tu mamy czystą wodę, tu mamy wodę z płynem, a spróbujmy użyć tej wody z płynem. Zwykłym, prostym płynem do naczyń. No i uwaga, sprawdzamy. Może trochę chlapać? 3, 2, 1. Ej, to chyba działa. O stary! O stary! Podaj mi dawną szmatkę, Przemo. Czekajcie, żeby dobrze było to widać, namoczę szmatkę wodą i zetrę całe... Ej! Spójrzcie w to miejsce, przecież to jest czyściutkie, a na trudniejsze zabrudzenia mielibyśmy jeszcze coś takiego. O kurde, ej, takie mycie nawet nie zajmuje zbyt dużo czasu, a jeżeli chodzi o to, jeszcze tutaj, patrzcie, tutaj jest brudne. Jak prezentuje się felga po umyciu, to wystarczy dosłownie przejechać i felga jest czyściutka, jak nowa. To jest naprawdę zarąbiście wydane 66 zł. Polecam każdemu posiadaczowi samochodu, rowera lub czegokolwiek, co wymaga gruntownego czyszczenia. Genialne! Ty jeszcze tutaj, patrz jaki mam reflektor brudny. I już mój reflektor jest czyściutki. Ale mnie czeka dobry weekend ze sprzątankiem auta, będzie cudownie. Nakrętki, śrubki, gwoździe i milion innych pierdół. Co jeżeli potrzebujemy użyć ich jednocześnie? Co, będziemy tak pojedynczo wyciągać z woreczków? Przecież to niewygodne. Woreczek trzeba podnieść, odłożyć i czasami też coś się rozsypie. I to naprawdę bywa uciążliwe, kiedy chcemy swoją pracę albo jakieś tam majsterkowanie w domu wykonać szybko. Na szczęście za złotych 36 istnieje pewien gadżet, który pozwoli nam zawładnąć nimi wszystkimi. A w środku czeka na nas rzecz bardzo prosta, mianowicie coś takiego. No ale właśnie, czym to tak właściwie jest? No bo co, no mamy tutaj jakiś kawałek materiału, ten kawałek materiału jest na rzepie, no i właśnie ten kawałek materiału ma rzepę po to, by można było sobie go zapiąć na nadgarstku i siedzi on właśnie tak. Jednak ważne jest to, co jest tutaj ukryte, bo tutaj mamy ukryty magnes, który pozwoli nam przyciągać różne rzeczy, albo po prostu sensownie sobie je poukładać. Na przykład tutaj możemy sobie zostawić gwoździe. Do kolejnej sekcji możemy sobie przyczepić śrubki. Proszę bardzo, elegancko siedzą, niektóre nawet pionowo. Mocny ten magnes. A do następnej prosto z woreczka możemy wysypać sobie, wow, ale się fajnie trzymają, nakrętki. No i proszę bardzo, teraz mamy wszystko pod ręką. Potrzebujemy przybić gwoździa, cyk, bierzemy gwoździa, przybijamy. Zaraz potem potrzebujemy sobie wkręcić śrubkę, cyk, bierzemy śrubkę, przykręcamy. Potrzebujemy na nią nakrętkę, puf, nie ma problemu. To jest szybkie i użyteczne narzędzie każdego domowego majstra. I widzicie, ile mocy dodaje? Naprawdę, jak za tą cenę, gadżet 10 na 10. Panie majster, przetestujesz pan ze mną coś? Ale co będziemy testować? Kosiarkę. Nie kosiarkę. Załóż na rękę. Dowolną rękę. No i co? No to zobaczysz zaraz. A co to jest? No zobaczysz. Ja to? No ty to. No i co? No i teraz sobie wyobraź, że masz wkręty i masz je gdzieś wkręcić. I pa to. Bierzesz sobie te wkręty? Haha. A, to nie trzeba do buzi brać. No, miałeś takie? Fajne? Dla montażystów. No, gwózdki też można, jakby trzeba było coś gwózdkować na działce. Przydatne narzędzie? Jak najbardziej. Gadżet dla prawdziwego majstra. Tak. Jest okejka? Dobrze. Dobre. Wiedziałem, że ci się spodoba. Bo dziadek jak wkręca wkręty, no wygląda mniej więcej tak i ciężko się z nim gada.
Czasami majsterkując przy stole potrzebujemy sobie wywiercić w czymś niewielki otwór. No ale załóżmy, że nie mamy wiertarki, bo zostawiliśmy ją w garażu, na warsztacie, na działce albo w studiu. No i właśnie, można sobie kupić taki gadżet, który kosztował nas zaledwie 40 zł, a w środku mamy naprawdę dużo różnych elementów. Jednak najważniejszym z nich jest ten niewielki długopis, ponieważ jest to wiertarka ręczna. Tylko jak działa, nie mam pojęcia, czy to się będzie naciskać, czy po prostu trzeba będzie kręcić, nie wiem, ale chciałem to przetestować i zobaczyć, jak to działa. Tu mamy jeszcze zestaw wierteł, weźmy sobie jakieś takie średniej wielkości, na przykład to, i zamocujmy sobie je w środku. Wystarczy tutaj ścisnąć szczęki i chyba już, nasze wiertło zamocowane. Dobra, jak to działa? Na nacisk nie działa. Aha, to trzymamy sobie jednym paluszkiem tutaj, a tutaj kręcimy. Ej! I wwierca się dość przyjemnie, przynajmniej w takie miękkie drewno, więc z wydrukami 3D na przykład też sobie bez problemu powinno poradzić. Nie hałasuje, co jest dużym plusem, bo można majsterkować w nocy bez budzenia sąsiadów. I jak widzicie, po kilku sekundach jest w stanie wywiercić mały, aczkolwiek bardzo głęboki otworek. I to jest jeden z tych gadżetów, który warto mieć w swojej szufladzie tuż przy biurku, bo nigdy nie wiesz, kiedy coś takiego ci się przyda. Słuchajcie, jako doświadczony majster pokażę wam fajny patent na wkręcanie i wykręcanie śrubek. Wkręcone, no to teraz wykręcanie. O nie! Wkrętarka mi padła. Przemo, daj mi ten taki uniwersalny klucz do wszystkiego. Nie mamy takiego. Mamy. Jak? Do wszystkiego? Tak, mamy jeden klucz, który może zawładnąć każdą śrubką. I taki klucz kosztował nas 18,90, więc to tania sprawa i z góry uprzedzam, nie jest to klucz francuski, jakby sobie mogli niektórzy wyobrażać, bo tym nawet nie trzeba kręcić, a powinien on obsłużyć każdą śrubkę. Jak widzicie, kształt ma dość dziwny. No dobra, z tym, że każdą to trochę skłamałem, tutaj chodzi o nakrętki od 8 do 13 lub od 14 do 22, czyli łącznie od 8 do 22 mm. No zobaczmy na przykładzie tych śrubek, jak to działa. Nawet nie wiem, jaki one mają rozmiar, ale tutaj, o, tu chyba siądą. Zobaczmy, czy to się w ogóle będzie wygodnie kręcić. Okej, tutaj siedzi i... wygląda, jakby się zaklinował. Jest jeden pełen obrót, drugi pełen obrót. Ej, to jest giga wygodne. Teraz mi się obślizgnął trochę, co prawda. Ale gdybyśmy mieli powkręcane zupełnie różne śruby w jednej desce i nie chciałoby nam się co chwilę zmieniać klucza albo przestawiać, tak jak to w przypadku tego takiego regulowanego, to jest całkiem git narzędzie. 18 zł za niemalże rzecz uniwersalną. Tak mi się spodobało, że aż sobie jeszcze jedną wykręcę i ej, jak się nabierze trochę wprawy, to tym się da kręcić jeszcze szybciej. No i proszę, jeszcze jedna wykręcona i ostatnia również w parę sekund, po paru obrotach, wykręcona. Elegancko. Genialne. No dobrze, w tym miejscu musimy sobie pozwolić na odrobinę szczerości i przyznać wprost, że każdemu z nas czasami zdarzy się utknąć na dłużej w toalecie. Trochę gorszy scenariusz jest taki, że oprócz tego, że na dłużej utkniecie w toalecie, to coś po waszej wizycie też utknie w toalecie. Ale tu z pomocą przychodzi ten cudowny gadżet za jedyne 40 zł. Zabrzmiałem jak telezakupy. Przepraszam. No bo właśnie, takie klasyczne przepychanie kibla albo umywalki przepychaczką nie dość, że jest średnio przyjemne, to czasami mało skuteczne i czasami długo trwa. Dlatego zdecydowaliśmy się, że przetestujemy coś takiego, czyli taki, jakby to powiedzieć, blaster do przetykania wszelkiego rodzaju odpływów. No i to powinno być generalnie tak, że bierzecie sobie ten taki blaster, naciągacie, zakładacie odpowiednią końcówkę, robicie puf i to powinno być już, tylko jak to działa, to ja nie wiem, czekajcie. Okej, to jest chyba końcówa do kibla. Jak to ma to powietrze zbierać, jak tutaj się nic... Pompujesz jak pompką chyba. Patrzcie, to jest tak. Mała kubka. Duża kupa! Żarty o kupie. Wszedłem właśnie na ten poziom. Jestem z siebie dumny. A, i to wciska się tutaj, se można ustawić. Teraz można to napompować naprawdę porządnie. I teraz zejść, sprawdzić to na porcelanowym krześle z dziurką. Let's go! No, jak sami widzicie, mamy mały problem. Nasza toaleta jest kompletnie zatkana, ale nasz blaster jest kompletnie nabity powietrzem, więc uwaga, testujemy. 3, 2, 1. Oby mnie nie klapło. O kurde! Ej, odetkało się i szczerze mówiąc, to wcale się nie dziwię, bo miałem w pewnym momencie wrażenie, że aż wszystko podskoczyło do góry. To jest naprawdę mocne i zdecydowanie bardziej wydajne niż zwykła przepychaczka. Do kibla się nadaje, do rur też pomoże. Zarąbiste.
I tanie. Tak jak sobie teraz o tym myślę, to my ten odcinek w ogóle zaczęliśmy od złej strony, no bo każdy, kto kiedykolwiek pracował na budowie, a ja jak byłem nastolatkiem, to dorabiałem sobie na budowie, nie wiem, czy wam kiedykolwiek o tym mówiłem, ale tak było. Każdy, kto kiedyś pracował na budowie, wie, że praca na budowie zaczyna się od kawy, żeby mieć energię do zapylania cały dzień. No i właśnie w tym celu kupiłem takie akcesorium za złotych 56, w którym każdy budowlaniec się zakocha, więc może być idealne dla was, idealne na prezent. A wygląda ono właśnie tak, i jest to kubek prawdziwego budowlańca. Jeżeli znacie jakiegoś operatora koparki, to myślę, że taki kubek szczególnie przypadnie mu do gustu. No ale jednak nie każdemu przypadł do gustu, bo w komentarzach pod tym przedmiotem znalazł się pan Maruda, który napisał: słaba jakość wykonania, niewygodny w użyciu. No a czego się, chłopie, spodziewałeś po kubku w kształcie łopaty od koparki? Że będzie mega wygodne? Nie, ale co do jakości wykonania, to jest w porządku. No faktycznie ktoś też tam napisał, że jest niedomalowany od spodu, no ale z drugiej strony jakby był pomalowany, to by się pewnie bardziej ślizgał. To jest całkiem okej, pewnie go malowali w takiej właśnie pozycji. Jak dla mnie jakość wykonania jest akceptowalna, a co do tego, czy się wygodnie pije, czy nie, no jest trochę przykurzony, ale dobra, no sprawdzę to dla was, poświęcę się. Uwaga, zobaczmy, czy się wygodnie pije, czy nie. Może to nie do końca kawa, bardziej herbata, ale w celach testowych wasze zdrówko, widzowie. Całkiem okej się pije. A tak z boku jeszcze? Tutaj normalnie jak z kubka, a przez to trochę mniej normalnie, ale jak się ma odpowiednio dużą gębę do kłapania, to też się da pić i ma się wtedy odpowiednio dużą gębę do tego kubka do picia. Także kubeczek absolutnie wspaniały. Ja nie narzekam, gdybym taki dostał, to z pewnością bym nie marudził. Fajny. Do kompletu z kubkiem za 96 zł zamówiłem coś, co spodoba się każdemu porządnemu majstrowi. A mój dziadzio to jest porządny majster, więc z pewnością to dziadziowi też pokażemy, ale najpierw zobaczmy. Patrzcie na to. To jest jedna z tych rzeczy, które ja osobiście uwielbiam. Okładka już sugeruje, co jest w środku, a w środku mamy piękny zestaw sztućców, ale z końcówkami w kształcie kluczy. Ej, ciekawe, czy da się tym wykręcić śrubę. Sprawdźmy to. Najpierw mamy łyżeczkę i ta łyżeczka w naszym pięknym kubeczku, no prezentuje się przecudownie. Jest koparka, jest klucz, no to ze sobą pasuje. Ale chyba łatwo się będą rysować, nie? Co rysować? To jest dla majstra, to może być porysowane, ważne, żeby działało, to jest sprzęt Przem, on nie musi być ładny, on musi służyć. Dobra, stop! Wpadłem na genialny pomysł, bo ja tu przecież się nie znam na tych kluczach, śrubkach. Do takich rzeczy to potrzeba prawdziwego pana majstra. No więc chodźmy do prawdziwego pana majstra, niech to razem z nami przetestuje. Idziemy do dziadka. Jestem bardzo ciekaw jego reakcji na ten abstrakcyjny gadżet, pewnie się będzie śmiał. Dziadziu, bo ja mam dla ciebie skromny prezent. Babcia ostatnio dostała sztućce, to ty masz takie dla majstra bardziej, no otwórz. No, ja ci powiem. Wyciągnij łyżeczkę. Tak przetestuj, czy dałoby radę herbatę zamieszać? Widzę, że klucz jest tutaj większym obiektem zainteresowania. Da 10. No to przetestuj. 10 mówisz? Odkręcić da radę? Do co? Odkręcać da radę? Tak, tylko że to jest z M5. Co duży? No nie, no złapie. Co? Złapie chyba. No złapię, tylko że mówię, to nie do tych nakrętek jest. No jejku, no innej nie znalazłem. A herbatę da radę zamieszać? No herbatę No to przetestuj. jeszcze z prądem jakby była, to... A, z prądem by była lepsza, wtedy by się lepiej mieszała. No to proszę, masz sztućce prawdziwego majstra. Wyobraźcie sobie typ Majsterkowicza taki nadszarpnięty zębem czasu, a skoro już o zębach mowa, no to taki ze skromnym stanem uzębienia, a wręcz może i żadnym stanem uzębienia, którego prześladuje taki Niemiec o nazwisku Alzheimer. No i generalnie to wychodzi tak, że ten Majsterkowicz często mówi: O, bitów nie ma! możesz powtórzyć? No bitów nie ma! No nie rozumiem. No bity, że mu schowali, do śrubokrętu. No i takiemu panu majsterkowi biednemu można kupić na przykład za 67 zł coś takiego. I tu go ukontentuje na wiele sposobów, ponieważ jest to sztuczna szczęka i to z bitami. Nie dość, że naprawi stan uzębienia, to jeszcze rozwiąże problemy z tym wrednym Niemcem, który mu wszystko chowa. No i proszę, jest szczęka? No jak nic, mogłaby coś pogryźć. Są bity? No są bity i to bardzo różnorodny, bogaty zestaw. Czy pasują do śrubokrętu pana majstra? No w teorii powinny do każdego, ale tak na wszelki? Kurczę, jak dobrze siedzą. Lepiej niż zęby pana majstra, kiedy miał jeszcze 20 lat. No i proszę, siedzą elegancko. Tak więc, moje kochane majsterki, i młodsze, i starsze, jeżeli znaleźliście coś fajnego w dzisiejszym odcinku, to pamiętajcie koniecznie, Co? no żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. Zapraszam również na poprzednie odcinki, których mogliście jeszcze nie widzieć, a które są bardzo fajne. A na dzisiaj to wszystko. Miłego oglądania i miłego majsterkowania. Trzymajcie się ciepło.